Sprzęt do testów otrzymałem od firmy PlayOn Polska, jednak nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Wszystkie opinie tutaj padające należą wyłącznie do mnie. Atari 2600 to konsola legendarna. Niezależnie czy lubisz Atari, czy go nienawidzisz, to dzięki 2600 konsole zawitały w domach. Kto wie, jak potoczyłyby się losy domowego grania, gdyby właśnie nie Atari. I tak, owszem, wiem, że przedtem był na przykład Magnavox Odyssey, ale to 2600 zyskało szerszą popularność i wprowadziło konsolę na salony. 46 lat po premierze mamy ponownie okazję zapoznać się z tym legendarnym sprzętem i powiem wam, że jest to najlepsza mini konsola z dotychczasowo wydanych. Nie chodzi o to, że ma najlepsze gry, bo nie ma, ale jest to przede wszystkim przemyślana konstrukcja z funkcją, której brakuje mi w innych replikach retro klamotów. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja konsoli Atari 2600 Plus. Zapraszam. Swoją wersję Atari dostałem w ogromnym pudełku, gdzie obok samej konsoli znalazł się joystick, 2 padlety, jak i 5 kartów z grami. Tego zestawu nie szukajcie w sklepach, bo jest to swego rodzaju press kit. Sama konsola prezentuje się naprawdę kozacko i jest bardzo wierną repliką oryginalnego Atari 2600. Oczywiście sprzęt został odpowiednio dostosowany do dzisiejszych standardów, ale o tym za chwilę. Po wyjęciu z pudła widać, że wersja Plus jest mniejsza niż oryginalny sprzęt, co jest zrozumiałe. Na przodzie konsolka posiada charakterystyczną drewnopodobną listwę z logiem Atari, które po uruchomieniu ładnie się podświetli. Na froncie konsoli znajdziemy 4 srebrne wajchy. Od lewej strony mamy włącznik, przełącznik wyboru telewizora z obrazem kolorowym albo czarno-białym, wejście na karty, o którym za chwilę, dalej wajcha do wyboru poziomu trudności gier, jak i reset. Każda wajcha jest dokładnie taka jak w oryginalnej konsoli. Z tyłu sprzętu znajdziemy przełącznik obrazu pomiędzy formatami 4:3 a 16:9, co jest rewelacyjnym pomysłem. Dalej wejście na joystick, jest to kultowe DB9, znane chociażby również z Amigi i C64. Dalej przełącznik poziomu trudności pomiędzy A i B, wyjście HDMI, kolejny przełącznik poziomu trudności, kolejne wejście na joystick i zasilanie USB-C. Mamy tutaj połączenie starego z nowym. Fajnie to obmyślano, bo dodano nowe funkcje, jednakże nie usuwając starych. Piękna sprawa. Powróćmy do slotu na karty. Dla mnie każda mini konsola, która nie posiada możliwości uruchamiania oryginalnych gier z własnej biblioteki, no to po prostu emulator w fikuśnym opakowaniu. I tak, mam świadomość, że Atari 2600 Plus też jest emulatorem, ale tutaj mamy możliwość odpalania naszych gier z kartów. Tak, tych gier z lat 70. Choć mam tylko jedną taką grę, nie omieszkam jej sprawdzić. Rozumiem, że gdyby mini PlayStation 1 miała możliwość odpalania płyt, pewnie by nie była już taka mini, ale dla mnie to nie jest pełnoprawna mini konsola, a system jedynie ją emulujący. Tutaj mamy do czynienia, no cóż, z pełnoprawnym systemem 2600, chociaż opartym na emulacji, ale i za to należą się gromkie brawa i mam nadzieję, że inni twórcy takowych sprzętów pójdą za tym pomysłem. Fajnie by było mieć mini Saturna, ale niech odpala płyty. Może nie będzie aż tak mini, ale dla kolekcjonerów, jak i fanów będzie to funkcja nie do przecenienia. W zestawie otrzymujemy joystick CX40. Jego siermiężność jest potworna, ale właśnie tak ma być, bo tak było 46 lat temu. Choć jest to nowa konstrukcja z tego roku, już trzymając go w ręku miałem flashbacki z Wietnamu, czyli jest bardzo dobrze. Kontrolery paddle głównie służą do grania w Ponga, posiadają pokrętło i jeden fire. Gra się na tym całkiem spoko, gałki chodzą płynnie i nie ma tutaj problemów z odpowiednim manewrowaniem. Podsumowując, sprzęt wykonano zgodnie z tym, co powstało lata temu. Ja tutaj popieram takie pomysły, bo właśnie o to chodzi w odświeżeniu retro klamotów. Aby był ten feeling i powiew nostalgii, tutaj zdecydowanie go odnajduję. Kilka słów na temat dostarczonych w zestawie kartridży. Ponownie są to nowe konstrukcje, ale wykonane zgodnie z tym, jak powstawały karty lata temu. Najciekawiej wypadają te, które mają kilka gier w zestawie. Na tyle karta mamy przełączniki, odpowiednie ich ustawienie pozwoli załadować daną grę. Tak było kiedyś, tak jest i teraz. Owszem, pewnie można by było zrobić po prostu listę, z której się wybiera na ekranie, no ale gdzie w tym zabawa, gdzie retro klimat? Choć deep switche wyglądają inaczej niż w oryginalnych kartach, cały sens został zachowany. Ten pomysł również zasługuje na uznanie.
Podpięcie całego sprzętu trwa kilka sekund, zasilanie do USB, HDMI do TV oraz kontrolery i już jesteś gotowy do grania. Wrzucamy kart, odpalamy konsolę i jesteśmy w grze. Wiele z tytułów ma możliwość ustawiania przełącznikiem poziomu trudności. Z tyłu możemy też w czasie rzeczywistym przełączyć grę z formatu 4:3 na 16:9 i odwrotnie, ale uwaga, działa to tylko na grach dołączonych do zestawu. Gry z naszej prywatnej kolekcji będą po prostu rozciągnięte wtedy w poziomie. Same gry, cóż, szału dzisiaj nie robią i nie mogą robić, ale jest sporo tytułów na 2 graczy, jak kultowe czołgi, w które zagrywałem się ze znajomym lata temu, czy całkiem niezłe Surround, które jest wariacją pościgu na motorkach z filmu Tron. Te tytuły o dziwo potrafią cieszyć Michę, jeśli gra się w 2 osoby, ale powiedzmy sobie szczerze, to gry, które mają ponad 40 lat. Dla młodych graczy to typowe odpal na sekundę i wyłącz. Dla retrofanów, będzie z tym trochę więcej zabawy. Tutaj warto wspomnieć, że przygotowano bardzo fajny smaczek. To gra Mr. Run and Jump, która jest, uwaga, z 2023 roku. Oczywiście jest to gra na miarę Atari 2600, więc nie oczekujcie cudów, ale jest to też zarazem najlepsza gra z tego zestawu. Fajnie widać nawet w tak prostych tytułach, jak zmienił się sposób myślenia deweloperów. Mr. Run and Jump jest bardzo responsywny, szybki i wciągający i z nim spędziłem najwięcej czasu. No dobrze, a jak z grami z naszej biblioteki? Odpaliłem kultowe E.T. Cyk i poszło, bez najmniejszego problemu. Gra się jak na oryginale, czyli bardzo źle. Kto nie widział mojej recenzji tegoż zacnego tytułu, zapraszam do odcinka Zagrajmy w Krapa. Niemniej, jeśli zdecydujemy się tutaj przełączyć grę w 16:9, będzie ona rozciągnięta. Szkoda. Kilka słów na temat tego, jak się gra na kontrolerach. Joystick jest toporny i potężnie niewygodny. Słowem, rewelacja. Jest tak, jak zapamiętałem z klonów Atari. Najlepiej sterować kciukiem, trzymając joya w drugiej ręce. Jest wtedy retro klimat. Jeśli chodzi o padlety, nie miałem nigdy oryginałów w ręku, ale sterowanie jest przyjemne. Pokrętła działają bardzo gładko, a Fire ma charakterystyczny sprężynowy klik, jak w starych kontrolerach. Wtedy mi się coś przypomniało. W czeluściach mojej magicznej szafki mam przecież Atari 2600 Junior, którego nie używałem chyba nigdy. Ale wraz z nim był ten dziwaczny kontroler. Czy zadziała? Owszem, zadziała i można śmigać nawet na kontrolerach, które macie oryginalnie zachomikowane w piwnicy. Kolejny duży plus. Powiedzmy sobie szczerze, Atari 2600 Plus to nie jest konsola, której poświęcicie wiele uwagi, ale na półce, jeśli macie wyeksponowane jakieś retro sprzęty, będzie prezentował się kozacko, bo jest to bardzo wierna replika i ciężko się tutaj do czegoś przyczepić, bo jakość wykonania stoi naprawdę na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o gry, żona moja nawet nie chciała na to patrzeć, a Oliwier wzruszył ramionami i wrócił do Fortnite'a, dlatego uważam, że jest to konsola przeznaczona dla starych retro graczy, którzy możliwe, że i mają nawet swoje atarynki skitrane gdzieś w pudłach, ale nie zmienia to faktu, że Atari 2600 Plus jest w mojej opinii najbardziej przemyślanym powrotem konsoli na rynek. Głównie za sprawą tego, że nie ma tutaj usprawnień, na przykład w kwestii kontrolera. Jest tak, jak powinno być oraz co najważniejsze, mamy możliwość odpalania własnej biblioteki gier, za co niezmiernie szanuję. Ciężko mi powiedzieć, czy polecam Atari 2600 Plus, bo na pewno nie będzie to konsola, którą będziecie często odpalać, ale jako artefakt stojący na półce sprawdzi się idealnie. Oby więcej takich przemyślanych konstrukcji się pojawiało, bo tutaj dano wyraźny sygnał, że można zrobić to naprawdę dobrze. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.